Siema, dzisiaj kolejny devlog, czyli podsumowanie tego, co zrobiłem lub zmieniłem w mojej gierce, którą sobie robię. Więc tak, pierwsza rzecz, nowa mapka las. Muszę podłoże trochę zmienić, bo tak średnio mi się podoba, ale drzewka moim zdaniem są spoko. Mamy magazyn, nie wiem czy ostatnio był, chyba nie, ale możemy sobie wrzucać itemy. Jeżeli mamy za mało miejsca, nie? Albo tam chcemy sobie zbierać jakieś itemy, to możemy sobie do depo wrzucić. Mamy instancje. Instancje polegają na tym, że potrzebujemy na przykład na gobliny, potrzebujemy klucz. Klucz ma 0,1% szansy na to, że wypadnie z goblinów w open worldzie. Tu chodzi o to, że po prostu te klucze były dosyć rzadkie i żeby nie każdy miał dostęp do tych instancji. Dodatkowo, żeby te klucze potem można też było odsprzedać za jakąś tam kwotę, żeby po prostu te klucze się nie walały. Te klucze oczywiście nie znikają po wejściu. I tak, jeżeli mamy ten klucz, możemy sobie wejść. Maksymalnie na serwerze może być 5 instancji w jednym momencie. No też nie chcę z tego zrobić takiej full instancjonowanej gry. Także jeżeli mamy kluczyk, wchodzimy. Tutaj generalnie jest dużo szybszy resp mobów niż w open worldzie. No i generalnie tyle. Możemy być godzinkę. Jeżeli minie ta godzina, to musimy wyjść. Mamy 15 minut kary, odpoczynku. I możemy wrócić znowu. Czyli jak sobie wejdziemy, to mamy, że możemy wrócić przez 5 minut, czyli możemy sobie wyjść, sprzedać lód, trzeba odłożyć do depo, wrócić, wtedy czas leci. O, tutaj mamy, że instancja jedna jest otwarta i możemy sobie wrócić do tej naszej instancji. Ale to raczej dla trochę wyższych leveli, jak już tam, wiecie, ktoś będzie bił te gobliny masowo i tak dalej, nie? A przy okazji podpowiem, że jak kogoś rzeczywiście interesuje gierka, ma jakieś fajne pomysły, które można było wprowadzić, to zapraszam na mojego Discorda, tam tam możemy je przedyskutować, ewentualnie, wiecie, podjąć decyzję, czy wprowadzić, czy nie i tak dalej, także jak ktoś chciałby dołożyć swoją cegiełkę do tworzenia gry, to zapraszam na Discorda. No i tak, co jeszcze zostało dodane? Czekajcie, zabiję jakiegoś mobka. Aha, nie mogę atakować, jak będzie save zona. Takie ograniczenie, malutkie. Kolejna zmiana, wcześniej jak leciał item, to na server logu mieliśmy napisane, co to jest za item i że poleciał do ekwipunku. Teraz mamy ikonkę tego itema, możemy sobie najechać, mamy cały tooltip i tak dalej. Dodatkowo, przytrzymując Alt i klikając lewy przycisk myszy na itemie, mamy encyklopedię. Tutaj możemy sobie zobaczyć wszystko, gdzie to leci, jakie są staty, jakie mogą być afiksy i tak dalej, z jakich mobków nam to leci. Ale tutaj mamy na przykład szkielety, dodatkowo mamy encyklopedię potworów, czyli mamy na przykład szczury, może mamy tutaj co dropią, jakie mają staty, gdzie się respią, to jest resp każdego pojedynczego szczura. Jeżeli sobie klikniemy, cyk, to wtedy nas prowadzi strzałeczkami do tego miejsca. Oczywiście strzałeczki są tutaj, możemy sobie to anulować na takiej zasadzie. Dodatkowo, jeżeli przytrzymamy Ctrl i klikniemy lewy, to mamy menu i możemy sobie to na przykład wyrzucić, bo oczywiście te itemy lecą od razu do ekwipunku, więc możemy wyrzucić, możemy sprawdzić cenę, czyli pyk, otwiera nam się auction house z tym itemem. Normalnie jeżeli item ma staty, to jeszcze staty są zaznaczone i możemy sobie od razu zobaczyć, czy jest to item, który jest coś warty, czy warto go podnosić, czy też nie. Dodatkowo doszły buy ordery, możemy sobie zrobić buy order, na przykład na czapkę, jakie rarity chcemy, rzadki na przykład, jakie afiksy mają być, minimum. Tutaj kolejny afiks, trzeci afiks, epicki, cena, ile za to damy, ilość, jak długo, na przykład 7 dni. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o buy ordery. Mamy ranking, nie pamiętam czy był ranking ostatnio, czyli mamy poziom, najbogatszy, czyli złoto, kowal, ilość itemów ulepszonych na plus 15, najwięcej śmierci, najwięcej zabitych mobów, dropnięte legendy, playtime, dni logowania. Jeżeli chodzi o rankingi tyle, mamy Hunt Analyzer, czyli czas sesji, zdobyty exp na godzinę, utracony exp do następnego poziomu, ile czasu zostało, gold na godzinę, walka, coś tam, leczenie, zabite mobki. Z nowych rzeczy jeszcze mamy mapę świata, to jest póki co work in progress. Jeżeli o to chodzi, mamy encyklopedię potworów, mamy loot filter. Loot filter docelowo będzie tylko dla premium. Będzie taka
premka nieobowiązkowa, opcjonalna tak zwana, nie? Także tu możemy sobie przesortować, jakie chcemy itemy podnosić i tak dalej. Konkretne itemy możemy tutaj sobie dodać. Oczywiście też doszło trochę rzeczy w ustawieniach. Między innymi możemy sobie na przykład kliknąć zamknij okienka podczas otrzymania obrażeń. Dzięki czemu jak sobie to klikniemy, cyk, pójdziemy sobie na mopki. Podejdę sobie tu na przykład do goblina. Jeżeli dostanę obrażenia, pyk, wszystkie okienka się zamykają. Także myślę, że całkiem fajna opcja. Dodatkowe HP i mana bary. Tutaj możemy sobie dać albo takie możemy sobie tym ruszać góra dół, albo przeźroczystość tego, czyli takie, pyk, albo takie lewo prawo, tutaj też możemy pyk, pyk, no i przeźroczystość sobie ustawić, reset. Dodatkowo możemy przypisać sobie każde okienko albo zmienić przypisane, bo docelowo nie wszystkie okienka w grze są przypisane do jakiegoś przycisku, więc tutaj możemy sobie ustawić pod siebie, tak jak chcemy. Czyli nie wiem, ulepszanie na przykład sobie ustawić, nie wiem, pod H, pod J, taski pod jakieś tam U, Auction House. Oczywiście hotbary, czyli tutaj to wszystko, te 12 przycisków, możemy sobie też przebindować. Czyli jak chcemy mieć jeden na przykład pod Q, możemy sobie tak dać. Dwójkę pod E też możemy tak dać. Wszystko tutaj możemy sobie przebindować. Docelowo całą grę możemy ustawić pod siebie, jeżeli chodzi o interfejs. No bo nie wiem, czy to wcześniej było, chyba tak. Także możemy zmieniać skalę interfejsu całego, skalę czcionki, czyli tekstu. Możemy tu sobie wybrać jakąś inną czcionkę, która nam będzie pasować. Także dużo opcji jest do dostosowania gry pod siebie, tak jak nam się podoba. Jeżeli chodzi o skille, to doszło kilka skilli, tąpnięcie, wirek. Każdy skill ma teraz już swoje talenty, co 5 poziomów. Niektóre mają trochę ciekawsze, niektóre trochę mniej ciekawe. Mamy też pasywkę pierwszą, które tutaj mamy różne talenty do tej pasywki. I dzisiaj dodałem takie coś, czyli drzewko pasywne. Docelowo to będzie tak, że przez pierwsze 100 poziomów rozdajemy tutaj sobie drzewka. Niektóre te nody, bo mamy tak, tutaj mamy takie małe nody, które dają nam 10% na przykład złota z dropu, 8% Magic Finda, prędkość ruchu, szansa na kryta i tak dalej, regen many, ale przy samym końcu mamy jakieś ciekawsze nody. Czyli na przykład mamy tutaj coś takiego, że umiejętności nie zużywają many, lecz zdrowie, cała pula many została przeliczona na dodatkowe HP, ale za to mikstury leczące działają o 35% słabiej, a kara za śmierć wzrasta z 20 do 30%. Czyli tutaj mamy takie rzeczy coś za coś. Docelowo będziemy mogli wziąć, właśnie tego jeszcze nie ustaliłem, 2 albo 3 takie notki te na samym końcu. Tak, żeby też nie było można robić jakichś OP buildów, że wszystkie się weźmie, bo niektóre są naprawdę moim zdaniem spoko te notki. I niektóre są też ograniczone, że na przykład jeżeli weźmiemy to nie możemy wziąć tego, nie? Tak, żeby też były jakieś ograniczenia w tym. No, tutaj na przykład mamy ostatni bastion, czyli śmiertelne obrażenia aktywują 3 sekundy nieśmiertelności i 100% szybkości ataku. Kill w tym czasie równa się powrót z 20% HP. Bez killa w ciągu 3 sekund giniesz, a kara expa za śmierć jest podwojona. Albo tutaj mamy na przykład zwiększony cios krytyczny, ale obrażenia krytyczne 100%, ale za to tracimy cały pancerz i cały unik, nie? Czyli po prostu jest do zera. I takie myślę, że to będzie dosyć ciekawe do robienia jakichś tam buildów. I to działa tak, że tutaj co level dostajemy punkt, maksymalnie 100 punktów, czyli na 100 poziomie kończy nam się to drzewko, a że poziomy w grze będą nieskończone, to dodatkowo będzie później drugie drzewko już z takimi mniejszymi statami, bardziej takimi wiecie, żeby tam sobie po prostu coś dodawać, ale te staty będą, nie wiem, jakieś 0,5% albo 0,1%, no bo jak poziomy w grze będą nieskończone, no to też musi to być jakoś tam ograniczone, nie? To drugie drzewko, no już będzie mniej dawało, ale zawsze coś tam, zawsze jakiś buścik dla postaci. No i generalnie póki co tyle.
Możecie napisać, co o tym myślicie. I do zobaczenia kolejnym razem.